Cześć, tu Michał, a dziś przed Wami recenzja zestawu 75249 Y-Wing Starfighter. Zestaw miał premierę w dniu wczorajszym, czyli 4 październik 2019. Jest on dedykowany do nowego 9 epizodu, czyli The Rise of Skywalker. Zestaw ten kupiłem w lokalnym sklepie księgarnia bonito.pl za około 260 zł. Zestaw to oczywiście myśliwiec Y-Wing Starfighter. Mamy tu 5 minifigurek, Poe Damerona, nową postać, czyli Zorii Bliss, First Order Snowspeeder, jakiś astromech oraz nowa postać, czyli robot Dio. Tył pudełka widzimy śnieżną planetę, jednak na pewno nie jest to Starkiller Base, ponieważ jak wiemy baza została zniszczona w 7 epizodzie. Widzimy jakieś elementy bawialne tego zestawu. Bok pudełka to figurka Zorii Bliss, czyli nowa postać w skali 1:1. Mamy dwa miejsca do otwarcia pudełka, także zobaczmy coś w środku. Zestaw otworzyłem w nietypowy dla mnie sposób, czyli tym razem nie wgniatałem tych otworów, a rozciąłem wszystko nożem. W środku znajdują się 4 woreczki. W pierwszej kolejności omówmy instrukcję. Jak widać ma ona trochę nietypowy format, pionowy. Ilość stron 70, czyli nie tak znowu dużo. Dla przypomnienia zestaw ma 578 części. Z tego co pamiętam widzimy również sporą kolekcję naklejek. Woreczek 1, 2, 3 oraz 4. Tu widzimy już naszego nowego astromecha. Otwórzmy woreczki i zobaczmy co jest w środku. Z nowych elementów chciałem wspomnieć o nowej szybce, w zasadzie stara konstrukcja, ale nowe malowanie występuje tylko i wyłącznie w tym zestawie. Kolejna rzecz, technikowe takie zawiasy, elementy. Wiem, że nie jest to nowość, ja mam pierwszy raz takie coś w ręku, myślę, że będzie to bardzo przydatne w moich mocach. Kolejna rzecz, czyli taki jakiś tam płotek, element, wcześniej nie miałem czegoś takiego, ten element występuje z tyłu naszego pojazdu. Oraz na koniec pistolety pirackie, które pojawiły się już jak wiadomo w latach 80., 90. W tym przypadku mam zupełnie nowy kolor, taki ciemny tytan, chyba metaliczny, nie wiem dokładnie jak się nazywa ta barwa. Mamy 3 sztuki, obstawiam, że jeden jest zapasowy. Pistoletami posługuje się nasza nowa bohaterka, łowczyni nagród, czyli Zorii Bliss. Przejdźmy do omówienia figurek. Figurki złożone, także zacznijmy od pierwszej. Przed Wami First Order Snowtrooper. Jak widzicie, charakteryzuje się on, wyróżnia tym, że jest to pierwszy jakiś tam żołnierz First Order, który posiada pelerynę. Po co mu ją dali, to w zasadzie nie wiem. Obstawiam, że jest to może jakiś dowódca, generał i tego typu sprawy. Nie posiada on takiego plecaka, jakiejś tam aparatury, którą zawsze posiadali zimowi żołnierze. Myślę, że ja z tego płaszcza jednak zrezygnuję i zamontuję mu taki z tyłu plecak, ponieważ bardziej mi się on podoba w takim wydaniu. Co więcej, ta peleryna to niestety jest dla mnie minus, ponieważ jest to stary, sztywny model. Nie wiem czemu LEGO odstąpiło od produkcji tych takich miękkich pelerynek, które widzieliśmy tam w latach 2016-17. Ale idźmy dalej. Następne Poe Dameron. I muszę powiedzieć, że ta figurka bardzo mi się podoba. Na początku podchodziłem do niej nieco sceptycznie, ponieważ postać Poe w ostatnim filmie trochę mnie zirytowała. W tym przypadku nasz bohater posiada taką skórzaną, świetną torbę, posiada nadruki na nóżkach, na torsie ma on również standardowy dla niego pistolet. Co więcej, główka jest dwustronna, ale tu niestety z przodu i z tyłu mamy dokładnie to samo, co pojawiało się w ostatnich latach, czyli nic nowego. Kolejny jest astromech. Kamera w zasadzie dziwnie wyłapuje ten kolor, ja nawet chyba pierwszy raz coś takiego widzę od LEGO, nawet nie wiem jak to nazwać, jakiś ciemny turkusowy, nie wiem, coś takiego.
Jednostka Astromech taka jak każda inna, tylko w unikatowym kolorze. Kolejny, czyli najmniejszy robocik Dio, który ma być jakimś tam przyjacielem naszego BB-8. Osobiście aktualnie średnio mi się ten droid podoba. Przypomina mi on oczywiście jakąś tam, nie wiem, dziwną suszarkę i tak dalej. Być może po filmie 9 epizod bardziej go polubię. Zobaczymy. I na koniec główna bohaterka tego zestawu, czyli Zorii Bliss, łowczyni nagród. Jak widzicie, posiada ona dwa te pistolety pirackie w nietypowym kolorze. Ma ona świetne nadruki na torsie z przodu oraz z tyłu. Hełm to w ogóle mistrzostwo, jest on naprawdę świetnie zrobiony. Tu widzimy, że z tyłu mocno odstaje. Niektórym z Was od razu on się skojarzył z pewną grupą muzyczną Daft Punk. Niestety pod spodem typowe dla Lego, czyli czarna główka. Jak nie wiedzieli co zrobić, to zrobili czarną. Ale to żaden problem, ponieważ mam już w planach jakąś tam głowę, którą do niej zamówię. Także skoryguję ten błąd. Ok, nasz Y-Wing jest już gotowy. W pierwszej kolejności omówmy to, co zostało po jego budowie, czyli części zapasowe. I ku mojemu zdziwieniu zostały dwa takie elementy. I mimo, że sprawdzałem 2 razy w instrukcji, czy czegoś nie zapomniałem, to okazuje się, że chyba jest to w takim razie część zapasowa. Nie wiem, będę to jeszcze sprawdzać, ale mniejsza z tym. Omówmy nasz pojazd. Czyli tak, moja pierwsza myśl. Nowy Y-Wing Starfighter jest naprawdę świetny. Druga myśl jest taka sama, ale na pewno będę tu modyfikować kilka rzeczy, ale po kolei. Jak widzicie, model jest naprawdę sporych rozmiarów, jest on większy niż się spodziewałem. Jego długość, z tego co pamiętam, to około 46 cm. Jest w miarę wysoko, mimo zastosowanych tu właśnie półz do lądowania, które oczywiście są chowane. Oczywiście mamy tu zamontowane wyrzutnie pocisków, nie będę Wam tego pokazywać, bo na pewno dobrze to znacie. Myślę, że to zniknie w przeciągu kilkudziesięciu minut po tej recenzji. Ja oczywiście nie lubię bardzo tego elementu, także usuwam to ze wszystkich moich zestawów, moców. Tak, nowa maszyna charakteryzuje się zupełnie innym kolorem niż poprzednie wersje Y-Winga. Tu mamy kolor czerwony i biały oraz główny ten środek szary, również te elementy silników w kolorze szarym. Czym różni się ta maszyna od poprzedniej generacji? Oczywiście widzimy tu front silników, nie posiada tej kulistej osłony, tylko coś takiego. Jest to zbudowane z technikowej kierownicy, także ciekawy patent. Jest tu sporo ciekawych pomysłów budowlanych. Na pewno podobają mi się detale, które zrobiło tu Lego, czyli użycie takiej starej Classic Space rączki jako detal. Budowa jest naprawdę świetna, bardzo mi się ona podobała. Pojazd budowałem około godziny czasu, może trochę więcej. Myślę, że budowa może przebiec trochę szybciej, bo w moim przypadku wysypałem wszystkie worki z klockami jednocześnie, także spędziłem trochę czasu na szukaniu tego. Omówmy kabinę. Na początku nie podobało mi się to, w jaki sposób Lego wykonało ten detal, te skosy i tak dalej, ale z tego co widziałem w innych modelach, niekoniecznie z Lego, ogólnie projekt tego Y-Winga, to faktycznie ma on tu takie zagięcia, także przymykam na to oko. W środku mamy kabinę, gdzie siedzi nasza Zorii Bliss i o dziwo nie ma ona żadnych studów, do których możemy ją przyczepić. Z tyłu kabiny znajduje się takie wcięcie, gdzie idealnie wpasowuje nam się jej hełm. Mniej więcej w ten sposób. Na mały minus jest to, że w ogóle nie ma tu miejsca na jej broń oraz boki kabiny są całkowicie niezagospodarowane, a przydałoby nam się tu sporo wyświetlaczy, także trzeba to koniecznie nadrobić. Kolejna sprawa, mamy tu sporo naklejek
Mam wrażenie, że w ogóle te naklejki są produkowane przez zupełnie inną firmę niż miało to miejsce do tej pory. Nie wiem, czy napiszcie w komentarzach, czy również macie takie wrażenie. Moim zdaniem one są wykonane trochę inaczej niż te poprzednie. Ten czerwony kolor w ogóle nie wiem, czy to będzie widać, tak jakby było to po prostu źle wydrukowane. Widać takie ziarno po wydrukowaniu tego, ale to oczywiście szczegół. W środkowej sekcji widzimy naszego Astromecha. Kawałek przed nim jest umiejscowione działko. Widziałem w innych recenzjach tego moca, że sporo osób miało z nim problemy. Ja niczego takiego tu nie zauważyłem, nic tu nie wypada i tak dalej. Na uwagę zasługuje na pewno ten element, czyli te małe skosy, slopy. Jak widzicie, są tu one idealnie wpasowane w tą okrągłą wieżyczkę, także jest to świetne rozwiązanie. Również podobają mi się bardzo te łuki. W środkowej części naszego pojazdu widzimy luk bombowy. W zestawie mamy 3 pociski, czyli takie coś, standardowa bomba, która wystąpiła w poprzednich zestawach i no ja nie znalazłem sposobu, żeby zamontować je tu 3 na raz, także 2 są już załadowane. Po obróceniu tej rączki pociski sprawnie spadają na atakowany przez nas cel. Tył pojazdu to silniki wykończone w ten sposób. Osobiście nie jestem przekonany do tego rozwiązania, tak średnio mi się to podoba. Jest to też ciekawa część, której wcześniej nie omówiłem, czyli taki skos. Spód pojazdu to w zasadzie nic ciekawego. Kabina jest wykończona w ten sposób. Tu mamy oczywiście płozy do lądowania. Tu widać cały mechanizm do zrzucania bomb. Moim zdaniem przydałoby się to jednak trochę lepiej wykończyć. Tak jak wspominałem, to będzie do wyrzucenia, także no, mój Y-Wing przejdzie trochę modyfikacji. Myślę, że pełną modyfikację również udostępnię dla Was. Będzie do pobrania plik LDD na pewno oraz jakaś tam lista części, ale to za jakiś czas. Kolejna sprawa, z tego co widziałem na innych projektach, innych zabawkach, niekoniecznie LEGO, to ta wersja Y-Winga w innych projektach posiada ten środek w kolorze czarnym lub ciemnym. LEGO zastosowało tu wersję taką szarą, taką samą jak są te silniki. Ja poczekam jeszcze na kilka wizualizacji, ale myślę, że od razu powiem, że na pewno wykończę to w kolorze ciemnoszarym. Myślę, że wtedy pojazd będzie wyglądał jeszcze lepiej, ale zobaczymy. Ok, czas na małe podsumowanie. Przed Wami Y-Wing Starfighter w pełnej klasie oraz wszystkie minifigurki. Jest ich w tym zestawie 5. Model oceniam na 9 na 10, czyli bardzo mi się on podoba. Jest naprawdę świetny. Jest to również pierwszy myśliwiec tej klasy w mojej kolekcji. Wcześniej nie posiadałem tego myśliwca. Uważam, że zastosowane tu techniki są również ciekawe. Posiada on masę detali oraz ciekawych patentów budowlanych, między innymi właśnie wykorzystanie tych skosów, również wykończenie tej kabiny. Tu z przodu jest naprawdę ciekawe. Kilka innych zastosowanych detali sprawia, że na pewno tych patentów użyję w swoich przyszłych mocach. Tak jak mówię, model polecam każdemu. Kto nie ma takiego myśliwca w swojej kolekcji, to naprawdę zachęcam do zakupu. Oczywiście warto poczekać, aż cena tego zestawu trochę spadnie, ponieważ jest to oczywiście nowość. Z mojej strony wspomnę jeszcze o modyfikacji, którą będę wypuszczać do tego zestawu. Pliki z budową, z listą części na pewno będą do pobrania, ale to za jakiś czas, bo w pierwszej kolejności wracam do mojej makiety, czyli Starkiller Base. Mam nadzieję, że za jakiś czas wypuszczę pierwszy odcinek z tej budowy. Także to tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!